O, może kogoś wyciągają, albo wyciągnęli właśnie. Dwudziestego 8 marca 2025 roku o godzinie 12:50 czasu lokalnego Tajlandia została dotknięta jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi w swojej historii. Epicentrum wstrząsów o magnitudzie 7,7 znajdowało się w sąsiedniej Birmie, jednak ich skutki były odczuwalne również w Bangkoku. W stolicy Tajlandii zawalił się 33-piętrowy wieżowiec, powodując śmierć co najmniej 18 osób. Dodatkowo 83 osoby są nadal uznawane za zaginione, co sprawia, że liczba ofiar może wzrosnąć. Siemanko, pozdrawiam z Bangkoku, jestem dokładnie na Chatuchak, miejscu, gdzie 2 dni temu, w sumie 1,5 dnia temu zawalił się budynek podczas trzęsienia ziemi, które miało siłę 7,7 w skali Richtera. Muszę powiedzieć od razu na początku tego, że do prawdziwej tragedii doszło w Birmie, czyli w Myanmar, żebyście o tym wiedzieli. Tutaj, jak na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 9 ofiar potwierdzonych. Z 15 osobami mają już kontakt, które są dalej pod gruzami. W Myanmar na teraz nie żyje już ponad 1600 osób. Setki, a może nawet i tysiące budynków są zburzone. 3000 osób jest rannych i cały czas poszukują ludzi. Podobno zakładają, że może nie żyć nawet 10 000 ludzi. Także do prawdziwej tragedii doszło tam, a nie w Bangkoku. Ale tutaj pokażę Wam, co się stało. Pójdę właśnie teraz na miejsce tam, gdzie zwalił się ten budynek, który był w konstrukcji. Nie mieszkali tam ludzie, tam była konstrukcja, po prostu ludzie tam pracowali. I dodatkowo jeszcze pokażę Wam, jak w niektórych budynkach doszło do pęknięć. Oglądajcie ten odcinek, dowiecie się paru ciekawych rzeczy. W wielu miastach Birmy zawaliły się domy, zniszczone zostały drogi i mosty, a dostęp do wielu wiosek został odcięty. Niestety, z powodu ograniczeń informacyjnych i cenzury w kraju rządzonym przez juntę wojskową, prawdziwa skala zniszczeń i liczba ofiar mogą nigdy nie zostać w pełni ujawnione. Pomimo tych trudności, lokalne społeczności i organizacje humanitarne starają się nieść pomoc ofiarom. W niektórych rejonach dochodzi jednak do dramatycznych scen. Brakuje żywności, wody i opieki medycznej. Możecie zobaczyć, ile wody zbierają dla ratowników. Zaczynają pracę, zaczynają poszukiwanie, wyciąganie ludzi jeszcze. Tutaj policja ma też zbiórkę. Droga jest zamknięta. Patrzcie, co tam się dzieje. Idziemy zobaczyć tutaj na górę. Później może z dronem przelecę, żeby Wam to dokładnie pokazać. Straszne. Ale to jest tragedia. O, tutaj wszędzie telewizje stoją i relacjonują na żywo. Służby działają cały czas.
Zobaczcie tam ratowników. Wczoraj wieczorem, tak jak wam mówiłem, z 15 osobami mieli kontakt. Były pod gruzami, ale mieli z nimi kontakt, że żyły. Nie wiem, ile od tego czasu wyciągnęli tych ludzi. No bo widzicie, jak to cały czas tutaj ten sprzęt pracuje. Wiecie, oni też muszą bardzo uważać przy tym, co robią, żeby przypadkiem coś się nie zwaliło na tych ludzi, którzy żyją. Z 15 cały czas nie mieli jeszcze kontaktu, którzy tam byli. Coś strasznego. Naprawdę aż człowiek pomyśli, co musi być w tej Birmie, co tam się musi dziać. Zastanawia mnie jedno, ile człowiek, który jest uwięziony pod takimi gruzami, jest w stanie przeżyć. Bez jedzenia wiadomo, no da radę, ale bez wody, dodatkowo jeśli jest uszkodzony, nawdychał się tego całego pyłu, wszystkiego. Straszne. No tutaj przejdziemy jeszcze kawałek, się zobaczyć, rozdają tutaj wodę ludziom, tutaj posiłki robią dla służb. Zastanawia mnie tylko jedno, ile pomocy pójdzie ze świata właśnie do Birmy. Wszyscy gadają w Polsce na przykład tylko o tym, co się wydarzyło w Tajlandii. Mało kto mówi o tym, co się w Birmie stało. Tam doszło do katastrofy. Też wody, pan też smaży. Thank you. Thank you. Zobaczcie, z różnych krajów media tutaj relacjonują, co się wydarzyło i co tu się dzieje na miejscu. W ogóle było po całym trzęsieniu, które tutaj było, które trwało 2 minuty, z wieżowców, z tych wielkich kondo, z basenów, które były na dachu, wylewała się woda. Niektóre budynki po prostu tak chodziły na boki. Pokazywali filmy, jak metro się całe trząsło. Było w ogóle tak, że cały ten dzień nie działało metro. Lotniska, niektóre były zamknięte, niektóre po prostu były wstrzymane loty, były opóźnienia. O, może kogoś wyciągają, albo wyciągnęli właśnie. Przejechali tylko i już kurz do góry się być odpłynęło. Wiecie, co mnie denerwuje? Właśnie z jednej strony sprostowałem, żeby nie siali dezinformacji, bo było napisane, że po trzęsieniu ziemi w Birmie i w Tajlandii wiele tysięcy ludzi nie żyje, tysiące budynków powalonych i tak dalej. I napisałem, żeby sprostowali to, bo to jest kłamstwo. Właśnie przed chwilą sobie tak pomyślałem o tym, co ci ludzie, którzy naprzeciwko tego budynku mają na przykład swoje sklepy. Zaczęło się trzęsienie, wybiegli przed sklepy, a nagle zobaczyli, że ten budynek się wali. Co tacy ludzie musieli mieć w głowach? Przecież dla nich to musiała być totalna katastrofa. Nie wiadomo, co się zaraz wydarzy, gdzie uciekać, bo ani do środka nie mogli uciekać, bo mogło
się też zawalić, może mogli myśleć, że może się też zawalić. Na zewnątrz straszna chmura pyłu się zrobiła, co na wielu nagraniach można było zobaczyć. Woda przygotowana dla ratowników, dla służb. Kolejne kamery. Ciekawe, jak coś tylko będę więcej wiedział. O, ktoś ważny tutaj przyjechał. Właściwie wszystkie media się tu zeszły. Może uratowali tą panią? Chyba tak, chyba ją uratowali, bo się strasznie cieszą. Ale trafiłem akurat. Okej, dobra, teraz mi pan powiedział, to kobieta była w budynku i ją uratowali. Super, kolejna uratowana osoba, ale strasznie ta pani siedziała i tak w takim szoku ogromnym. No, wygrała życie. Dostała drugie życie, dokładnie. Wow. Ratownicy. Zastanawiam się, jakim cudem ta pani jest taka czysta. Gdzie ona tam była, że w ogóle ani z pyłu, ani... W szoku jest strasznym pani, ale ciekawe. Ale miała szczęście. Musicie też wiedzieć o tym, że Bangkok do życia tak naprawdę wrócił już po paru godzinach po tym, co się wydarzyło. Zresztą nawet widziałem już takie filmiki, gdzie o 15 doszło do trzęsienia ziemi, a o 20 ludzie już na chaosa, jakby nigdy nic. Wczoraj też, jak tu przyjechaliśmy, wszystko już normalnie działało. Zaraz wam pokażę relację Miłosza, który przeżył tutaj właśnie to trzęsienie. Nasza koleżanka Julia też była akurat na 34 piętrze, jak się zaczęło wszystko trząść. Zaczęła uciekać schodami pożarowymi na dół. Mówi, że takiego szoku nigdy w życiu nie przeżyła. Że no po prostu traumatyczna. Mówi, że patrzyła naprzeciwko na inny wieżowiec, tam się woda z basenu wylewała. Ona jak stała, myślała na początku, że traci przytomność, że coś się dzieje, a to nagle wszystko zaczęło się trząść. Miazga. Dobra, zobaczcie teraz relację tego, co Miłosz nagrał. Jak wyglądało mieszkanie, w którym mieszkał, jak wygląda budynek. Oczywiście w ten sam dzień od razu się z niego wyniósł. No zobaczcie to. I zapraszam do Miłosza na Instagrama, jakby ktoś chciał zobaczyć troszkę więcej jeszcze relacji z tego, co tu było. Cześć wszystkim. Chciałbym opowiedzieć moją historię związaną z tym, co się wydarzyło 28 marca w związku z trzęsieniem ziemi w Bangkoku. Ja mieszkałem dokładnie w tym budynku jeszcze do wczoraj. Tak się zdarza, że jak dzisiaj miałem się z tego budynku po miesiącu wymeldować. Powiem szczerze, że przeżycia, jakie doznałem, no to były takie, jakie chyba nikt z Was nie chciałby przeżyć. Ja miałem takie szczęście w nieszczęściu, że mieszkałem zaledwie na 10 piętrze. Poznałem Polaków, którzy mieszkali na ponad 30 piętrze i szczerze nie chcę wiedzieć, co oni odczuwali, bo to, co ja odczuwałem na 10, to po prostu była jakaś istna tragedia. Generalnie coś jakby, no może nie powiem, że przeczuwałem, ale nie mogłem jakoś zasnąć tej nocy i obudziłem się w trakcie drugiego wstrząsu. Ja myślałem, że to sen, ale jak zauważyłem, że zaczyna się tynk sypać w moim mieszkaniu, to jedynie co zrobiłem, to sięgnąłem po telefon, wziąłem moją torebkę i po prostu uciekłem jak najszybciej się da. Wybiegłem dosłownie, mówiąc wprost, w gaciach, wziąłem spodenki, nawet butów nie miałem,
mam wiele obtarć na nodze. Też nie ukrywam, że no, przewróciłem się, bo woda z basenu zalała cały parter, a płytki te nie należały, że tak powiem, do idealnych. No może nie widać, jakiegoś tam jest lekkie obtłuczenie, ale to szczerze powiedziawszy jest nic, bo widziałem, że niektórzy na konarach po prostu tam lecieli i naprawdę aż słyszycie ślina po prostu. No nie mogę po prostu przeżyć tej całej sytuacji. Mówię, jeszcze jesteśmy dosłownie 300 metrów od naszego budynku. Po kilku godzinach udało się dostać do tego budynku. Natomiast to, co zobaczyliśmy w środku, no to jest coś, co no nie, jakby zapamiętam chyba to do końca życia. Stary, ewakuacja. Właśnie weszliśmy do mieszkań. Tu się nie da mieszkać. Jest po prostu tragedia. Tu się wszystko zaczęło sypać. Leje się woda. Pakuję i uciekam z tego Bangkoku. Trzymajcie się tam. Wszyscy w Bangkoku. I w całej Tajlandii i okolicy. No, nam się nic nie stało. Mówię, no jakieś tam obtłuczenia, jakieś tam uderzenia. Nikt nie został ranny. Budynek no, nie nadaje się do ponownego, znaczy pewnie będzie nadawał się do ponownego użycia, ale w tym momencie jest dosłownie na tyle zniszczony, że nie da się w tym momencie w tym budynku zamieszkać. No jest po prostu tragedia i rozpacz. Przed chwilą trochę pokropiło. To ten pył przynajmniej troszkę osiądzie. To co jeszcze się tu co chwilę unosiło w powietrzu, jak się tylko przejeżdżało. Wiecie co, rozkminiam teraz z mamą. To jest niemożliwe, że tą babkę stamtąd wyciągnęli. Po pierwsze, ona jest za bardzo czysta. Po drugie, jakby ją wyciągnęli, to pierwsze co wsadzają w karetkę i jedzie do szpitala. A ją przyprowadzili. Poszła od razu do mediów. Wszyscy ją nagrywali. Dali jej tylko wiatraczek mały. Może to jest osoba, której na przykład mąż tam jest i go na przykład znaleźli albo coś, bo ona tam nie mogła być. Nie ma szans. Czyli pewnie ktoś po prostu z jej rodziny tam jest, może go odnaleźli po prostu i może żyje i pan jest w takim szoku, że to musiało tak być. Jej tam nie mogło być. Dobra, wchodzimy, wejść. Zobaczcie na Chatu Czak Market, też wam troszkę pokażę, bo może ktoś akurat będzie w Bangkoku, będzie chciał odwiedzić. Wiadomo, że to większość pewnie się później dopiero zaczyna, jest jeszcze bardzo wcześnie. To jest 11 rano. No ale i tak. Dobra, powiem jeszcze o jednej rzeczy, której bardzo warto powiedzieć. O systemach, które zawiodły tutaj. O systemach ostrzegawczych, które powinny ostrzec ludzi o tym, że idzie trzęsienie ziemi. Ponieważ jest mała afera w mediach właśnie na ten temat, że ludzie otrzymali ostrzeżenie. Ludzie otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem 9 godzin po tym, jak doszło już do trzęsienia. Patrzcie, co właśnie znalazłem. To jest jak chińska firma reklamowała ten budynek właśnie. Ten, który się zawalił, bo to budowali chińska firma budowała China Railway z dużą reklamą swojego motto: budujemy mocny budynek. Dopóki trzęsienie ziemi się nie okazało mocniejsze, to był projekt pokazowy dla pracowników. Coś tam. Mocny rdzeń podłoga, belki zapewniają większą wytrzymałość i jako jedyny się zwalił. To jest właśnie ten budynek. Pomyślcie sobie, ile było czasu. Znaczy wiadomo, nikt nie wiedział o tym, że aż tutaj dojdzie trzęsienie ziemi. No ale jednak te systemy zawiodły i właśnie jest teraz o tym debata, dlaczego tak się stało. Ciekawe. Ciekawe, kto w takim czymś zawinił, że właśnie tak późno te SMS-y zostały wysłane do ludzi, że będzie trzęsienie ziemi. Tak, to możecie zobaczyć, SMS został dostarczony o 22:38. No, czyli dobrze mówiłem, dokładnie 9 godzin po tym,
jak trzęsienie ziemi było w Bangkoku. Ludzie otrzymali wiadomość. Co zawiodło? Na Chatuchak znajdziecie dużo pysznego jedzonka. W miarę taniego, chociaż ja przed chwilą jadłem, jakoś wcale tanie nie było. Nie wiem, kto mnie tu zrobił w kulki, ale ktoś zrobił. No i od razu wam mówię, na tym targu naprawdę można się zgubić. Właśnie ja przed chwilą gdzieś zgubiłem chyba mamę. Warto przyjść tutaj, bo tu możecie kupić taniej rzeczy, taniej pamiątki niż na wyspach i w tych bardziej turystycznych miejscach. Oczywiście wszędzie się trzeba targować, no bo to normalna sprawa. No ale jak się potargujecie trochę, co Tajowie bardzo lubią, ponieważ oni lubią się targować, bo dla nich to jest okazanie takiego szacunku im, że jednak chcecie negocjować tą cenę no i w ogóle też dobra rozrywka i zawsze można coś zaoszczędzić. Ale serio, tu wejdziecie w jedną uliczkę i się zgubicie, to już jest później po was. Ale ładnie pachnie. Jak wybieracie się tutaj, panowie, jak wybieracie się tutaj z waszymi kobietami, proponuję po prostu ją zostawić i umówić się w jakimś miejscu za 3 godziny. Tutaj też Budda. No i oczywiście to, co każdy turysta powinien mieć, przyjeżdżając do Tajlandii, a może nie powinien, ale ma. Czyli spodnie ze słoniami. Są krótkie, długie, całe komplety. Do wyboru, do koloru. Teraz pojedziemy do miejsca, do Icon Siam dokładnie, czyli najbardziej ekskluzywnego centrum handlowego w całym Bangkoku. Tam był wtedy Przemek akurat, jak było trzęsienie ziemi. I mówi, że te wieże, które tam są 2 wieże, to po prostu tak na boki chodziły, że już myślał, że po prostu będzie koniec, że się wywalą. Całe szczęście do tego nie doszło, ale mówi, że przerażający widok. Patrzcie, jakiś sprzęt wojskowy wjeżdża. No i zaraz czekamy na łódź, która tutaj podpłynie i płyniemy do Icon Siam. Patrzcie, jakie te wieże są wysokie. Przemek mówił, że stoi tutaj, a te wieże tak. Tak na boki. Nie wiem jak to pokazać nawet. No ale że naprawdę był przerażony. Hotel, gdzie nagrywali Cat Vegas w Bangkoku. W ogóle jak człowiek sobie ogląda ten film, zna się trochę na Tajlandii, tam takie śmieszne głupie rzeczy wychodzą, które w ogóle nie miałyby żadnego prawa bytu, że to się tam wydarzyło. Na przykład jak pojechali Songtailem do Chiang Mai, albo łódką płynęli z Bangkoku na Krabi, motorówką. Nie da rady. No. Icon Siam. Tutaj normalnie po południu są całkiem fajne pokazy fontan. Tutaj się siada właśnie w kawiarni. Tam sobie ogląda się pokazy. Tylko dzisiaj coś to zasłonili. Nie wiem co tu się dzieje, ale coś się dzieje. No ale ogólnie to ładnie wygląda. Warto też przyjść. Tak jakoś przed zachodem słońca. Jak się zacznie ściemniać. W środku na parterze macie dużo restauracji, a także miejsce, które wygląda jakbyście byli na night markecie. A wszystkie piętra w górę to już tam naprawdę dla bogatych klientów. O, patrzcie, krokodyl można sobie zjeść.
Wejście jak do świątyni. Też to jest na pewno ciekawe miejsce, które na pewno warto odwiedzić. Jak się z Bangkoku. Ma się czas. No i wyjdziecie tylko już na piętro jedno i już zaczyna się wszystko na bogato. Nawet możecie sobie Porsche kupić. Popatrzcie. Wygląda jak po prostu rozwalona ściana. Ale to jest piękna sztuka. Patrzcie, tylko dziury porobione w murze. Popatrzcie to. Ale sztuka potrafi być niesamowita. Ludzie to mają talent. Patrzcie, jakie tu piękne rzeczy. Z metalu wszystko? Metal. Jaka studnia zrobiona. Wow, tam jakie zwierzęta. Jeszcze dzisiaj przyjechaliśmy przed powrotem na Phuket. Takiego miejsca. O, patrz jaki smok. Ale klimatycznie. Tu jest taka właśnie kawiarnia i restauracja. No, przyznam szczerze, że robi wrażenie. Ładnie. Patrzcie, jakie papugi. Wow. Ale czadowe. Ale się wcinają. Siemanko, pozdrowienia z kolejnego obozu Nag Muay Camp. Czwarty w tym roku i ostatni w tym roku. Ale jeśli będziecie chcieli przyjechać do nas w przyszłym roku, zapraszamy serdecznie. Wbijajcie na Instagrama Nag Muay, podłoga Camp. Tam znajdziecie zawsze ogłoszenia. Tutaj grupa amatorów, początkujących zaczynają. Średnio zaawansowani na tarczach. Paweł, bo akurat nie było do pary. Let's go, let's go! Okay, let's go! No i zawodowcy zaczynają od worków, żeby się troszkę zmęczyli, później na tarczę przechodzą. Predator! Dawać, dawać panowie! Dawać! Co Paweł? Lekko, już 10 rund zrobionych. 10 rund i to po 10 sparingach dopiero. Ale się rozgrzałem. Na pewno. To jest przepuść. 15 i znowu frekwencja dopisała. A jak? Dalej. Zawsze. Pokaż. Dobra, lecimy, druga runda. Dziękujemy, Krystian. Dziękujemy wszystkim dokładnie za wsparcie naszego obozu. 15. edycja. 15. edycja, Paweł dalej młody. Dawaj! No i to by było tyle. Zaczynamy kolejne 2 tygodnie treningowe obozu 15, który już tutaj organizujemy w Tajlandii. Bang Tao wcześniej były też w innym klubie, ale już większość, chyba 12 albo 13 było w Bang Tao. No i co? Ja zaczynam kolejny miesiąc mocnych przygotowań. Znaczy kolejny będzie ścianka wspinaczkowa,
Będą marsze długokilometrowe, będą schody z plecakiem z obciążeniem, wzmacnianie całego ciała, ograniczenie tlenu, żeby się gorzej oddychało przy tych treningach. I przygotowuję się do swojej wyprawy w Himalaję, gdzie będę starał się zdobyć 2 szczyty. Będzie to Amadablan, będzie to najpierw Island Peak, a później Amadablan. Amadablan ma prawie 6800 coś metrów nad poziomem morza, także będzie moje to największe wyzwanie. W sumie Island Peak będzie już największym wyzwaniem, bo wcześniej tylko byłem byłem na 5800. Także pobiję 2 razy swój rekord wysokości. Trzymajcie za mnie kciuki. Bardzo mam zamiar mocno się do tego przyłożyć, także wiem, że będzie dobrze. Dam się wszystko, a wy śledźcie kanał. W kwietniu będzie troszkę mniej odcinków, ale też jakieś będą. Także pozdrawiam serdecznie, zostawcie subskrypcję i lecimy dalej.